Dzień dobry, paczuszkę przyniosłem. Tutaj proszę podpisać. Ale co mi pan tu przynosi? Nie wiem, proszę pani, nie zaglądałem do środka. Ale ja nic nie zamawiałam. To może jakaś niespodzianka? Może coś od wielbiciela? A może bomba? A może pan odpakuje? Dlaczego ja? Wie pan, ryzyko zawodowe. Dobrze, to może zróbmy tak. Pani tutaj złoży podpisik, a ja w międzyczasie rozbroję tę bombę, dobrze? No niech tak będzie, zapraszam. Proszę. Tutaj. Uff. Proszę. Proszę. Wszystko w porządku? O Boże. Istotą wybaczenia jest to, że wybacza się niewybaczalne. P. Simons, wybaczysz mi? To już wiadomo od kogo to? Przepraszam, czy pani trzeba jakoś pomóc? Proszę zostawić mnie samą. Dziś w odcinku. Czy klientka twojej paczki dowie się, kto porwał jej syna? Nagranie jest niewyraźne. Rozpoznaje ją pani? Ja nie wiem, kim ona jest. Poszukiwania kandydatki na żonę dla Jana nadal trwają. Nie, A może ta? Zobacz. ta to akurat nie jest zbyt inteligentna. No to ta. Za młoda. A ta? Super. Nie. Roman ratuje życie samotnej kobiecie. Proszę pani, słyszy mnie pani? Halo? Trzymaj to. Nie oddycha. Nie ma tętna. Niech pan coś zrobi. Cześć. Nie ma Janka? Chodź, chodź. Wiesz co? Pomyślałam sobie, że wpadnę, bo chciałam się dowiedzieć, jak się skończyła ta sprawa z portalem randkowym. Wszystko przycichło. Janek nas nie podejrzewa. Od samego początku wiedziałam, że to jest zły pomysł. No ale jak to zły? No przecież prawie wpadłyśmy. Pomysł był bardzo dobry. Źle się do tego zabrałyśmy. To znaczy? Musimy sięgnąć po osoby sprawdzone i znane. Celebrytki? Nie. Znane tobie i mnie. Dobrymi chęciami to jest piekło wybrukowane. Nie chciałam nic robić za plecami Janka, ale Krystyna była tak przekonująca. No, jak się powiedziało A, to trzeba powiedzieć B. Ktoś tu wstał lewą nogą? Znowu ta szkoła. Ale co, kolejna pała? No, żeby tylko. Co twoi chłopcy nabroili? Marek rozbił 10 talerzy na stolówce i mówi, że to niechcący, a Marcel poległ na zemście Fredry, poprawił pałę na pałę plus. O, zawsze to plus do przodu. Trzeba było chociaż dzień wcześniej zajrzeć do streszczenia. Żebyś wiedziała, że na to wpadłem. Przez cały wieczór przed sprawdzianem siedzieliśmy w streszczeniach lektur. To co poszło nie tak? Pani poprosiła opisać wygląd pasa słudzkiego cześnika, dlatego nie było w streszczeniach. A, i przed całą klasą nazwała go oszustem i jest do niego uprzedzona. Tak to jest, jak się chodzi na skróty. Musi czytać lektury. Łatwo powiedzieć. Zresztą Marek to też niezłe ziółko, bo ostatnio zrezygnowała z niego kolejna korepetytorka. 4. już. Już. Ta jest ostatnia. Dzięki. A ja mam w sumie koleżankę, która studiuje polonistykę. Mogę zapytać, czy nie chciałaby to robić korkami. Naprawdę możesz? Byłoby fajnie. Patrz. A ta?
Julka, pamiętasz, była na waszym ślubie? Prowadzi butik, rozwódka, bezdzietna. Nie stała w uczuciach. Nie. A może ta, zobacz, Krysia. Janek nie będzie mylił imion. Co? Znamy się od podstawówki. Była kiedyś Miss 8 klasy. No wybacz, no, ale ta to akurat nie jest zbyt inteligentna. No to ta. Mamy od niej catering. Zna moją Sandrę. Za młoda. No to chyba dobrze, co? Będzie miała siłę na stare lata opiekować się Jankiem. Szukajmy dalej. No odrzucasz wszystkie młode i ładne. Kogo ty szukasz? Matki Teresy? A ta? Super. Nie. Cześć, laski. No i mamy problem. Właśnie weszła zmiana w przepisach dotyczących małych firm. Nawet się ucieszyłam, że Lucyna nam przeszkodziła. To wybieranie partnerki dla Janka na miejsce jego żony to było niesmaczne. Dobra. Proszę podpisać. I to dla pana. Ładnie wydrukowali. To na 5-lecie istnienia klubu. 5 lat w trzeźwości? Gratulacje. Przestałem pić 1832 dni temu. Żona dała mi ultimatum. Albo ona, albo alkohol. Tak. Ale rok temu i tak odeszła. Ale co, zaczął pan znowu pić? Nie, zakochała się w wodzireju. Powiedziała, że zrobił się ze mnie nudziarz. Nie no, żartuje pan. Skąd? Chyba wiem, co pan przeżywa. Coś mi się zdaje, kolego, że mamy podobne doświadczenia z kobietami. Cóż powiedzieć. Wpadnij jutro na imprezę. Będzie niespodzianka. Nie mogę, mam nawał pracy, ale może innym razem. Powodzenia. A takich absurdów prawnych jest więcej. Wiecie, czym różni się sos musztardowy od musztardy? Ilością wody w słoiku? Nie. Wysokością podatku VAT. Jeśli nazwiesz musztardę sosem, płacisz 8%. Jeśli nie, płacisz 23%. Bardzo ciekawe. Ale jak to się ma do mojej firmy? To może jaśniej ci wytłumaczę. Wyobraź sobie, że organizujesz imprezę integracyjną dla pracowników. Rzeczywiście, może trzeba będzie o tym pomyśleć. No to ich załatwisz na cacy. Dla skarbówki to dodatkowe źródło wynagrodzenia, za które muszą odprowadzić podatek. No, wiecie co, ja właśnie też muszę lecieć. No, nie zatrzymujcie mnie. Ja naprawdę muszę już iść. Rachunek za poradę prawną prześlę ci mailem. No i wpadła tak znienacka. Przerwała nam, zajęła pół godziny, tak? A potem jeszcze wystawić ci za to rachunek. Wracamy do przeglądania kandydatek? Nie trzeba. Co się stało? Czemu tak się cieszysz? To już znalazłyśmy. Przecież Lucyna jest idealna. Oszalałaś, proszę cię, ty chcesz Janka ukarać? Zaradna, sprawna, zna się na przepisach, jeszcze w firmie pomoże. No. Proszę cię, nie rób mu tego. Zaraz sprawdzimy w systemie. Cześć, rozwiozłem wszystkie paczki, a teraz jadę do Słoiczka po przesyłki. Pani Ilona, dzień dobry. A co pani tu robi? Nadawca tamtej przesyłki wpisał fałszywy adres. I sprawdzamy, z jakiego miejsca została nadana przesyłka. To było w Słoiczku wczoraj o 15:00. Przepraszam, mogę zapytać, dlaczego pani tak na tym zależy? Przecież w tej paczce było tylko zdjęcie jakiegoś chłopca.
To był mój 7-letni syn, który zaginął bez śladu 6 lat temu. Chce pani powiedzieć, że został porwany? Ale to w takim razie widziała pani syna ostatni raz, jak miał roczek. Dokładnie. I rozpoznała go pani na zdjęciu, które przedstawiało 7-letnie dziecko? Zmienił się oczywiście, ale serce matki mi podpowiada, że to on. Może powinna się pani zgłosić na policję? Nie kiwnął nawet palcem. Dlaczego? Tak naprawdę nigdy nie pogodziłam się ze zniknięciem Jacusia. Wszędzie go szukałam, nawet po umorzeniu śledztwa. Przepatrywałam gazety, internet, wypytywałam wszystkich, znajomych, obcych, bliskich. Jak tylko coś znalazłam, od razu biegłam na policję. Przestali pani wierzyć? Gorzej. W końcu dostałam psychozy i na parę miesięcy trafiłam do psychiatryka. I od tej pory wszyscy z policją włącznie uważają mnie za wariatkę. I nikt już mnie nie chce słuchać. Nie wierzyłem, że na jakiejś fotce po tylu latach rozpoznała syna. Ktoś jej zrobił okrutny żart. Ale żal mi się zrobiło tej kobiety. Razem pojechaliśmy do Słoiczka. Koniec na dziś. Pytałaś koleżankę? Tak. I co? No, niestety odmówiła. Rozumiem. Ale dzięki, że próbowałaś. Ale co ja teraz zrobię, kurczę? Może wstaw ogłoszenie? Na pewno ktoś się znajdzie. A może ja spróbuję? Ty mówiła, że nie lubisz dzieci. No i może to jest właśnie klucz do twoich chłopców. Dzięki. Powtarzam, panie Wiśniowiecki, nietrzeźwych nie obsługuje. Ale kto tu jest pijany? Bo nie ja. Może nawet bym uwierzyła, jakbym panu już dziś nie sprzedała butelki. Pani Basiu, ale co to jest jedna butelka? Już ją dawno przefiltrowałem. Pić mi się chce. Nie wiem. To może mrozicie, czy co? Myślałem, że chciałeś ze mną pogadać o tej głupiej stronie internetowej, a nie powiedzieć mi, że ciotka jest nieuleczalnie chora. To jest w ogóle potwierdzone? Karetka była u niej kilka dni temu. No i co z tego? A co ma być? No, jak to się ma do twojego planu przejęcia interesu? Nie wiem. Wszystko jest jakieś teraz bez sensu. Matka gadała, że kiedyś bujałeś się w ciotce Krystynie. Dlatego teraz zwątpiłeś? Myślisz, że kim ja jestem dla ciebie, gnoju, co? Twoim kolegą? Co tu się wydarzyło? A jakieś tam bibeloty spadły. A tamto to stara historia. Zawsze miałem swoje zasady. Nie pasowało do nich zwycięstwo osiągnięte dzięki chorobie bratowej. To nie mój styl. Panie Wiśniowiecki, mówię panu, niech mi pan nie zabiera czasu, okej? Nie sprzeda mi już. Nie. Dzień dobry. Dzień dobry. To jest pani Ilona, szuka swojego syna. Zgubił się? Tak, ale 6 lat temu. Zresztą długa historia. Chcielibyśmy się dowiedzieć czegokolwiek na temat osoby, która wczoraj nadała z tego punktu paczkę na ulicę Karolkową. Paczka nieduża, na pewno lekka. Nadała ją około godziny 15. Wczoraj? Tak. No tak, pamiętam. To była kobieta. A co mówiła? No nic, paczkę tylko nadała. No jak wyglądała? Normalnie. I miała okulary przeciwsłoneczne. Zaraz, okulary? Jak? Przecież wczoraj padał deszcz. Jakbyście mieli monitoring, to można by ją sobie obejrzeć. Mamy! Zepsute. Lał żeś pan wczoraj na samochody na mojej ulicy. No weź pan! Oskarżony nie przyznaje się do winy. Wszystko się nagrało na kamerce. Chwileczkę. Panie Spychalski, pan kamerę zamontował? Oczywiście. Naprawdę? Jak babcię kocham? Wiem, w co gracie. Tak, ja najbardziej lubię grać w piłkę. Próbujecie mnie sprowokować, tak jak te wszystkie korepetytorki. Fajnie było, gdy zaczynało się wydzierać. A pamiętasz tą ostatnią? Aż uciekła. Dzieciaki. Prawdziwe rozruby to są z policją. Wymięklibyście. A co ciocia o tym może wiedzieć? No wiesz, bywało się po drugiej stronie barykady.
Nie wierzę ci. Przecież pracujesz w zwykłej firmie kurierskiej. Tak, ale na akcjach bywa ostro. Spróbuj nie spękać, kiedy idzie na ciebie oddział szturmowy z pałkami i z tarczami, albo próbuje rozjechać cię harwester. A co to harwester? To ciężki pojazd do wycinania lasu w głąbie. A gdzie taki widziałaś? A w Puszczy Białowieskiej próbowaliśmy uratować stare drzewa przed wycinką. Jak w tym filmie, tylko jak ten film się nazywał? I co, wygraliście? Niestety nie, ale w życiu tak to jest. Że czasem się wygrywa, a czasem nie. A wiecie, co jest najważniejsze? Żeby się nie poddawać i nigdy nie odpuszczać. Bo jak na wstępie spękasz, to inni cię zdepczą i na zawsze zostaniesz przegrywem. Pan Spychalski mieszka niedaleko sklepu, tuż przy głównym deptaku. No, jeśli ta kobieta szła od słoiczka na przystanek, musiała wejść w kadr mojej kamerki. Stop! No mówiłem, że przyszedł wysikać się na samochody. Ta sama kurtka. Ale czapka inna, panie Spychalski. To nie jest pan Wiśniowiecki. Nie. Może i racja. Obejrzę to w domu jeszcze raz. Może pani przyspieszyć, bo muszę iść nakarmić kota. O, to ona. Chodź pani. I co? Rozpoznaje ją pani? Nagranie jest niewyraźne. Jeszcze te okulary. No jak nic. Kieruje się do przystanku. Boże. Ja nie wiem, nie poznaję. Ja nie wiem, kim ona jest. Sześć lat temu zostawiłam go w wózku pod sklepem. Na moment. Wpadłam tylko po chleb. A kiedy wyszłam, wózek był pusty. Po synku został mi tylko pluszowy króliczek. Ale to nie jest pani wina. To nie pani wina. Ale ja nie mogę sobie wybaczyć. Zresztą mąż też. Po zniknięciu Jacusia cały czas się kłóciliśmy, aż w końcu odszedł. Równo w rocznicę zaginięcia. Niech pani przyjdzie tutaj jutro. Mam pewien pomysł, a teraz idę nakarmić kota. Ja dawno nie widziałam tak nieszczęśliwej osoby. Serce tej kobiety nie pękło chyba tylko dlatego, że wciąż się chwytała nadziei na odnalezienie dziecka. Podsłuchiwałeś. Nie, no sprawdzałem, czy nie potrzebujesz pomocy. I co, już koniec? Nie no, teraz czytają lekturę, a potem ich przepytam. Ale co, bez nadzoru? Jak ich do tego zmusiłaś? No, trochę perswazji, dobre słowo. I to działa. Dobra, to co, kawa, herbata? Herbata. A ty byłaś w Puszczy Białowieskiej? No byłam, ale tak między nami to nikt nie próbował mnie przejechać harwesterem. Trochę podkoloryzowałam. Oni się buntują, szukają wzorców, mają strasznie dużo energii. Trzeba tą energię skanalizować, bo inaczej wybuchnie ci w twarz. I ty to potrafisz. Nie no, tak jakoś samo wyszło. To co z tą herbatą? Tak, chodź. Zapraszam. Zaimponowało mi to, jak Gabi poradziła sobie z moimi chłopakami. Nie doceniałem jej. Co to jest? To jest kolejna paczka do klubu Trzeźwości Krokus? Nadawcą jest fabryka likierów i wódek Sztos, ale to chyba nie jest. Zajrzę do środka. Nie wolno ci! Spokojnie. Co? Sama zobacz.
Szklanka wódki. Michał, co tak się guzrzesz z tymi paczkami? Powinieneś już je rozwozić. Wiem, ale tej paczki nie dostarczę. Dlaczego? No bo jak dostarczę kilkanaście butelek wódki na imprezę trzeźwych alkoholików, no to będzie katastrofa. Słuchaj, jesteśmy firmą doręczającą przesyłki, a nie żadnym ośrodkiem terapeutycznym. Jedź. Tak. Czas. No i co teraz? To taka niespodzianka, o której mówił kierownik klubu trzeźwych alkoholików? Po tym, jak zostawiła go żona, postanowił wrócić do picia? I namówić jeszcze do tego innych członków klubu? O, idzie ten pomówiciel. No dobrze. To nie pan sikał wczoraj na samochody. Sprawdziłem nagranie jeszcze raz w domu. A przeprosiny gdzie? Żądam przeprosin. No może bez przesady. Nie będę się kajał przed... No przed kim? Przed kim? Dokądś pan? No dokądś? Za czasów mojego prapradziada Jeremy Wiśniowieckiego za mniejsze rzeczy się pojedynkowano. Pan się już uspokoi, panie majster. Do czego pan pijesz, pani Wiśnia? Satysfakcji żądam. Ostrożnie ze słowami. Wiem, co to honor. Jestem oficerem rezerwy. A ja potomkiem rodu magnackiego. Kiedy i gdzie? Najpierw ustalmy broń. Szable. Dobrze. Panowie, czy wyście na łby poupadali obaj? Co No, w jest? sensie formalnym to prędzej atak paranoi, albo wręcz ostrej psychozy. Panie Wiśnia, ja zaraz ogłoszę natychmiastową prohibicję. Pani Basiu. Panie Spychalski, co panu podać? Proszę. Nie przyszedłem po zakupy. O. Na coś trafiłem. W sprawie pani Ilony? Zrobiłem małe rozpoznanie bojowe i dowiedziałem się, że kwiaciarka, ta przy przystanku, też ma kamerkę. Mają nagranie tej kobiety? Tak, i to w lepszej jakości. Może teraz tamta pani ją rozpozna. Może. Chodź pan. O, witam mojego ulubionego kuriera. No cześć. Spodziewasz się dzisiaj może kolejnej przesyłki? Tak. A masz ją? Kiedy będziesz? Tak, mam, ale wiesz co, chyba doszło do jakiejś fatalnej pomyłki. A co się stało? No bo po prostu ktoś wysłał omyłkowo do waszego klubu skrzynkę wódki. Wszystko się zgadza, przyjacielu. Przywoź ją jak najszybciej. Czekam. Co teraz? Dużo lepsza jakość nagrania. Też sobie kupię taką kamerkę. Wtedy go w końcu przyłapię. Ona tu zdjęła te okulary przeciwsłoneczne. W końcu widać twarz jak na dłoni. Dzień dobry. To ten nowy film? Tak, proszę zobaczyć. O Boże. Przecież to Stasia. Jaka Stasia? Ona przychodziła do nas sprzątać 6 lat temu, ale co ona ma wspólnego ze zniknięciem mojego synka? Cześć, przyjechałem po paczki. Co wy takie miny macie? Coś się stało? Pani Ilona rozpoznała kobietę, która prawdopodobnie wysłała zdjęcie chłopca. Ona mieszkała po drugiej stronie miasta. Raz nawet byłam u niej. Była samotna, opiekowała się schorowaną matką. O, to powinna ją pani zapytać, o co chodziło z tym zdjęciem. Tylko że ja nie pamiętam adresu. Ale gdybym tam pojechała, to pewnie bym rozpoznała. Roman może panią podwieźć, tak? Prawda? Ale ja jestem w pracy. Ale to byłoby świetne, bo autem moglibyśmy pokrążyć po tym osiedlu i na pewno poznałabym ten dom. No tylko, że ja mam paczki do rozwiezienia. A co jest ważniejszego od odnalezienia zaginionego dziecka, co? Rozsierdzony szef. Pojedziesz. Gabi, co robić? Z chłopakami? Nie no, z przesyłką. Dostarczenie na imprezę trzeźwych alkoholików skrzynki z wódką to tak jakby dostarczyć komuś pod drzwi paczkę z bombą. A kiedy ta impreza? No dzisiaj za kilka godzin. To zamiast doręczyć przesyłkę, zostaw w skrzynce awizo. Zanim facet je znajdzie, a potem jeszcze przyjdzie po odbiór osobisty, będzie już jutro. No jasne. Gabi, jesteś genialna. Dzięki. Do usług. Nie wiem, wszystko się tu pozmieniało przez te 6 lat.
Powinna pani poszukać punktów orientacyjnych. Nie wiem, może jakaś szkoła, park albo pomnik. Ale tu jest tyle nowych budynków, restauracje, sklepy, a ja i tak ledwo pamiętam tamten dom. Chociaż coś kojarzę, że na rogu stał kiosk z gazetami. Kiosk to raczej zlikwidowali, to jest relikt przeszłości. No, świat się zmienia. No tak. Nie, tylko zabieram panu czas. Przykro mi, nie mogę pani pomóc. Wie pan co, ja przejdę się pieszo. To nawet lepiej. Pokręcę się tu trochę, ludzi popytam. Pan niech wraca do pracy. Jest pani pewna, może jednak odwieźć panią do domu. Jestem pewna. I tak nie usiedziałabym w czterech ścianach. Naprawdę, dziękuję za wszystko. Przesyłka. Jestem. Wyszedłem tylko po kubeczki. Bierz paczkę i zapraszam do środka. Na imprezę już wszystko gotowe. Zobaczysz. Tak, super. Ożeś! Kurde! Wszystko w porządku? Nic ci się nie stało? Niech mi pan pomoże. Ale co się dzieje? Pomocy. Tu nie ma. Tu też nie ma. Tu też. No, nie wiem, nie. No nie ma. No diabeł ogonem nakrył. No Michał, poszukaj. Bez niej nie ma imprezy. No nie ma, no musiałem zapomnieć wziąć z magazynu. Sorry. A tamta? Która? Pod ścianą. Nie widzę. Gdzie? No bo ją przykryłeś przypadkowo innymi paczkami, jak moje szukałeś. Ale nie, tam na pewno nie ma, nie. Pozwól, że sprawdzę. Nie. No. A, widzisz? Znalazła się. Spokojnie. Powiedz jeszcze raz, co się stało. Mama. Ale co, mama? Zgubiłeś mamę? Nie wiesz, gdzie jest? Nie, ona upadła i leży bez ruchu. Naprawdę upadła, to wezwę pogotowie. Niech pan jej pomoże, ona nie oddycha. Naprawdę nie oddycha? Chodźmy. Gdzie? Pobiegłem za małem, choć nigdy nie udzielałem pierwszej pomocy i miałem stracha, że zrobię coś źle. Wiktor, ja wiem, co czujesz. Mnie też kiedyś opuściła żona. Tak myślałem. Przeżywasz załamanie. Masz doła. To normalne. Ja też przez to przechodziłem. No nie pijesz już od 5 lat, no. No nie przekreślaj tego. No, udało ci się zerwać z nałogiem, no. Zostaw. Pyszna. Idealnie schłodzona. Spróbuj. Dzięki. Halo? Halo? Proszę pani, słyszy mnie pani? Halo? Kurczę. Trzymaj to. Nie ruszaj się. Proszę się nachylić nad jej ustami i sprawdzić, czy oddycha. Nie oddycha. Niech pan sprawdzi palcem, tętno na szyi, pod żuchwą. Nie ma tętna. Niech pan coś zrobi. Spokojnie, karetka jest w drodze. Proszę ułożyć ją na wznak, odchylić czoło i unieść brodę.
Zrobione? Teraz kładzie pan złączone dłonie na jej mostku i robi 30 uciśnięć. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. To woda. Tak, akurat. Dogadaliśmy się z firmą Sztos i wyprodukowali partię butelek mineralnej. Nawet kilka jest z bąbelkami, jeśli wolisz. No faktycznie to jest napisane, co? Woda mineralna, źródło Bystrzyca Zdrój? To po co ta cała maskarada? To jest ta niespodzianka. Przygotowaliśmy przedstawienie. Przedstawienie? Nie rozumiem. Każdy członek klubu będzie kolejno odgrywał scenki ze swojego dawnego życia. Ku przestrodze i pamięci, jaki niszczycielski jest alkohol. A, rozumiem. Czyli chcecie tak wyrzucać stłumione emocje. A jest co wyrzucać. Odejście żony to dla mnie wciąż otwarta rana. Ale nie wrócę przez to do picia. Muszę znaleźć w sobie siłę, żeby przekreślić przeszłość i iść naprzód. Rozumiesz, Michał? Lepiej niż myślisz. Rozpamiętywanie tego, co się straciło, jest bez sensu. To tylko przysłania obraz rzeczywistości. Na przykład możesz przez to przegapić nową miłość. Chcesz się znowu zakochać? A czemu nie? Może gdzieś za rogiem czeka kobieta mojego życia. Cóż, powodzenia. Zaproszenie na spotkanie jest dalej aktualne. No wiem, ale co ja miałbym tam robić? Przecież nie mam problemu z alkoholem. Widziałem wielu takich jak ty. Trzymali się prosto, robili dobrą minę. Nie topili smutku w wódce. Ale w środku dusili w sobie rozpacz i problemy. Przyjdź, wyrzuć co cię trapi i zobaczysz, będzie lepiej. Może? Do usług. Romek? Oj, 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 późno. I jak się udały poszukiwania? No, niestety nie znaleźliśmy tej Stasi. Biedaku. Wyglądasz na skonanego. Zaparzyć ci dziurawca? Nie. Potem jak zostawiłem tę panią od zaginionego chłopca, to jeszcze natrafiłem na kobietę w stanie śmierci klinicznej. Reanimowałem ją 20 minut do przyjazdu pogotowia. Później jeszcze musiałem zeznawać przed policjantami. Słuchaj, jesteś prawdziwym bohaterem. Wiesz co? Ten szalik będzie dla ciebie. Co ty na to? Niestety później panowie z pogotowia powiedzieli mi, że ta pani jest w terminalnej fazie raka i być może nigdy nie obudzi się. Matko. Ale zrobiłeś co mogłeś, nawet więcej. Wiesz, ja to tak się boję krwi i trupów. Nawet takich żywych jeszcze. Jadę odwieźć te paczki. Niech ten dzień wreszcie się skończy. Poczekaj, przymierzę ci szalik, dobra? O, jeszcze trochę muszę dorobić, żeby był dłuższy. Podoba się? Pewnie. Super. Do widzenia. I oto cała moja historia. Obecnie wychowuję wyjątkowo niesfornych synów. Szczerze mówiąc, nie za bardzo sobie z nimi radzę, ale ostatnio pomogła mi koleżanka. Lecz generalnie poza pracą i dziećmi nie mam na nic czasu. Ogólnie mówiąc, czuję się zagoniony przez życie do narożnika. Dziękujemy Michałowi, że podzielił się z nami swoją historią. Dzięki. Michał, może powinieneś spojrzeć na swoje życie z innej perspektywy. A są jakieś inne? Powinieneś dostrzec nie to, co straciłeś i z czym sobie nie radzisz, ale to, co masz. 2 zdrowych dzieci, dom, pracę. Koleżankę, która ci pomaga. Są ludzie, dla których to, co dla ciebie stanowi problem, jest niedościgłym marzeniem. Dla których twoje życie jest synonimem szczęścia. Nie wiem, co powiedzieć. Dzięki.
No. Dobrze. O, witamy bohatera. No Roma, naprawdę jestem z siebie dumny. Co, Baśka już mnie wygadała? Mówili o tobie w radiu. Bohaterski kurier ratuje życie samotnej matce. Ja też gratulacje. Szkoda tylko, że nie wymienili nazwy firmy. Cześć. Dobry wieczór. Dobrze, że cię zastaliśmy. Dobry wieczór państwu. Cześć, ale przecież dopiero co żeśmy rozmawiali. Tak, ale musimy porozmawiać jeszcze raz, tym razem na protokół i na komendzie. Panowie, odpuśćcie mu, przecież to bohater. Dajcie mu odpocząć, zwłaszcza, że jutro ma pełno roboty. No, pojawiły się pewne nowe okoliczności. W szpitalu przebadano krew tej kobiety i jej dziecka. To normalna procedura, tak? No tak, ale okazało się, że kobieta ma AB RH+, a dziecko ma 0 RH-. I co z tego wynika? To, że ten chłopczyk nie może być biologicznym dzieckiem tej kobiety. Słuchajcie, coś mi się przypomniało. Właśnie na to liczyliśmy. Powinniście porozmawiać z kobietą, która odebrała wczoraj ode mnie paczkę. A co to ma do rzeczy? A to, że 6 lat temu porwano jej syna, a nadawcą paczki była osoba mieszkająca dokładnie na tym samym osiedlu, co reanimowana mama. W paczce zaś było zdjęcie, a na odwrocie napis, że ktoś prosi o wybaczenie czegoś niewybaczalnego. Ciekawe, co to może być? Prosto z naszej firmy policjanci pojechali ze mną do pani Ilony. I okazało się, że to ona jest matką tego chłopca, który wczoraj wybiegł mi przed auto. To był jej Jacuś. O! Dzień dobry, pani Ilono, wszystko wiem. Roman mi dziś mówił. Ta kobieta, która 6 lat temu porwała mojego synka, zmarła tej nocy. A sędzia rodzinny wyraził zgodę, bym spotkała się z synkiem jeszcze przed oficjalnym wyrokiem. To chyba dobra wiadomość, prawda? Czeka na mnie teraz z panią psycholog w świetlicy Ośrodka Pomocy Społecznej. No więc przyszłam kupić jakieś słodycze, soczki. A jakie smaki, kochana, jakie smaki? Nie wiem. Spokojnie. Spokojnie, pani Ilonko, droga, spokojnie. Zaraz coś wymyślimy, no. Mam 7-letniego syna, a nawet nie wiem, jakie smaki lubi. Pomarańcze czy mango, żelki czy czekoladki. Ja go kompletnie nie znam. Proszę nie płakać. Proszę nie płakać. Będzie dobrze, pani Ilono. Ja nawet mu nie mogę powiedzieć, że jestem jego mamą. Rozumie pani? To byłby zbyt silny wstrząs, gdyby od razu poznał prawdę. Ta kobieta skradła nam te 6 lat. Ja nawet nie widziałam, jak zaczyna chodzić, rozmawiać, jak nawiązuje relacje z rówieśnikami. Pani Ilono, może teraz, jak go już pani oddadzą, zaprosi pani jego kolegów i on na pewno poczuje się pewniej w nowym domu. No, jak babcię kocham, pani Ilono. Jacuś nie ma kolegów. On nawet nie chodził do przedszkola. Był przez nią całkowicie izolowany. Prawie nie ruszali się z domu. Smutne dzieciństwo. Ta kobieta musiała żyć w ciągłym lęku, że jej postępek się wyda, a jednak go nie oddała. Obsesyjnie chciała mieć własne dziecko. Na koniec próbowała to jednak naprawić. To zdjęcie. O 6 lat za późno. Pani Ilono, ja wiem, że teraz to wszystko brzmi strasznie, ale przed wami dużo czasu. Kochana, przed wami całe życie, żeby znowu zacząć być rodziną. Jak babcię kocham, pani Ilonko. Trzeba być dobrej myśli. No, to jakie żelki? Czegoś zapomniałeś? No zakładam, że skoro wyjechałeś 5 minut temu, to nie rozwiozłeś wszystkich paczek. Tak. Zapomniałem ci podziękować za pomoc przy chłopakach. Dostałem przed chwilą SMS-a od Marcela, że pani od Polaka zgodziła się go przepytać i w końcu poprawił tę zemstę. No to cieszę się, ale to nie moja zasługa, sam przeczytał tę książkę. Ja tylko
Przekonałam go, że warto. No i właśnie za to jestem ci wdzięczny, że poradziłaś sobie z nimi lepiej niż ja. Przesadzasz. Ktoś mi ostatnio powiedział, że lepiej nie tłumić emocji, że trzeba je wyrzucać, żeby móc pójść do przodu. Więc... dzięki. Dobra, idę. Dzień dobry. Dzień dobry. Cześć. To jest tuptek. Wybaczę trochę używaniu. A kto go używał? Ty. Bawiłeś się nim jak mały roczek. To pani mnie wtedy już znała? Mhm. Ale masz prawo mnie nie pamiętać, bo byłeś wtedy za mały. A co było potem? Potem nasze drogi się trochę rozeszły i bardzo mi z tego powodu było smutno. Może być. W takim razie to fajnie, że pani będzie moją ciocią. A czemu pani płacze? Ze wzruszenia. A co pani ma jeszcze w tej torbie? Soczek jabłkowy i miętuski. Skąd ciocia wiedziała? Nie wiedziałam. Tak mi jakoś serce podpowiedziało. A powiedz mi, co jeszcze lubisz? Chciałabym jak najwięcej wiedzieć o tobie. Chciałbym wyjść z chłopakami i pograć w piłkę. Mama nigdy nie pozwalała. To na następne spotkanie przyniosę ci piłkę. A co jeszcze lubisz? Filmy o superbohaterach, bajki o magii i pompki z dziurką w środku. Nie tak szybko, nie zapamiętam wszystkiego. Spokojnie, przecież mam na to dużo czasu. No tak. W następnym odcinku, czy w przesyłce ze Stanów jest urna z prochami? Ciężki dzień? Jakiś świr wysłał swojego dziadka w paczce. Co? Adam próbuje poznać się bliżej ze specyficzną klientką. Dam pani numer telefonu mój. Gdyby pani czegokolwiek potrzebowała, proszę śmiało dzwonić. Na pewno będzie szybciej niż przez firmę. Czy Tomasz rozwiąże konflikt Adama ze Strażą Miejską? Chyba nie pozwolicie, żeby jakiś idiota niszczył nam firmę. Adam to porządny facet. Mówię o komendancie. A, to idiota. Postaram się coś wymyślić. Co? Dam znać.